Python has very powerful tools for iteration. You can be very Witam, polowanie na Pythona. Dzisiaj przerwa z doktorem Chuckiem i będzie trochę coś innego. Znalazłem tu na YouTubie taki półgodzinny wykład na temat iteracji. No i zobaczę, przetestuję tę metodę. Tu mam przygotowany plik, w którym będę testował to, co koleś opowiada i tłumaczył to, co istotne, jeżeli będę rozumiał. very direct about your iteration. I'm going to show you examples of being weird about your iteration, and you should stop doing that. And you should write more abstractions. We're used to having... Czyli najpierw pokażę iteracje, które do tej pory się jakby robi, ale przejdzie do abstrakcji. Functions that abstract series of statements and classes that abstract bundles of data with methods to work on them. Python also has tools for abstracting the iteration that we use, and I'm going to show you some examples of how to do that. Czyli przykładem jest tak, że funkcja jest pewnym rodzajem abstrakcji, to znaczy uogólnieniem kroków, które należy wykonać i to pasuje do wielu przypadków. No tak, funkcja się po prostu tworzy nie dla jednego przykładu, tylko dla jednej jakichś tam zestawu danych, czy więcej. Są takie coś jak klasy, już jakby zerknąłem. To też jest takie coś jak łączy zebranie różnych metod, które mają dotyczyć jakiegoś obiektu, czyli funkcji, które mają w tym obiekcie działać. To też jest wyższy poziom abstrakcji, czyli uogólnienia. I teraz chyba chodzi o to, że iteracje też mają mieć charakter abstrakcyjny. No to ciekawe. This talk is labeled as a beginner talk because I start from the very beginning, but it actually gets into more advanced material. I prefer to think of it not less as a beginner talk than as a fundamentals talk. Czyli teoretycznie jest to nazwane jako wykład dla początkujących, ale twierdzi, że się rozwinie to bardziej. On to nazywa bardziej jakby fundamenty. I think if there are experts who've wandered in here by mistake, please stay. I think you'll find something useful. Czyli to ma być też korzystne przydatne dla ekspertów, którzy przypadkiem się znaleźli na wykładzie. Dobra, jedziemy. So let's talk about iteration basics. This is an example of a loop. Już piszę. Dzisiaj rano coś takiego zrobiłem, no. Już mnie po prostu trochę pojebało. Wstałem, zrobiłem kawę i zacząłem słuchać jakiegoś wykładu. Jakiegoś odcinka na YouTubie o jakimś programie tam do robienia fizyki. Przepisałem to, co facet zrobił i mi wyszło. Ale robiłem w czasie tak, jak leciało wideo. Nie potrafię tak szybko pisać na klawiaturze bezwzrokowo, niestety. Chyba warto się nauczyć. Dlatego musiałem co chwilę zatrzymywać. Ale zauważyłem, że jak piszę to, co oni tłumaczą, to o wiele szybciej chwytam. Bo jest też tak, że coraz więcej rozumiem, kiedy oglądam sobie na YouTubie różnych ludzi. Rozumiem, co oni mówią, ale dopóki tylko rozumiem, to co on robi, Pythona 2 używa. No tak, bo to jest z 2013 roku tutaj, czyli był Python 2. Po czym poznaję, po tym, że jeszcze print było metoda, tak jak return było, bez nawiasów V, ale no zobaczymy, może wyjdzie. To, co się da zrobić, to się zrobi. Ja używam Pythona 3. Run my list. Tylko, że nie ma jeszcze my list. No dobra. Let's say you have a list. You want to iterate over all the values in the list and print out all the values. You can start a counter at 0. You can loop as long as the counter is still within the range of the list. You can get the element out of the list. You can print that value, and then you can increment I to go on to the next element so that you can go back to the while loop and it continues around and around. Czyli to jest tak jakby w miarę tradycyjny sposób. Do tej pory się to uczyłem. To rozumiem, że najpierw mamy taką zmienną iteracyjną, która będzie się zwiększać za każdym razem jak pętla, bo to jest pętla while, dopóki warunek jest prawdziwy. Dopóki ta wartość pod i jest mniejsza od długości mojej listy, moja lista to powinna być właśnie jakaś lista, tak? To dopóki jest to mniejsze, to pod zmienną v przypisz element, który odpowiada temu, co jest pod i,
zaczynamy od zera, bo jest 0 tutaj. Czyli to jest indeks zerowy. On wyszukuje to, co jest w indeksie zerowym. Wydrukuje. No tak, oczywiste. No dobra, to zrobię. Teraz tylko jakąś listę trzeba utworzyć. Na przykład niech my list to będzie. Albo zrobię taki bajer, nie? Że na przykład, że jestem taki fajny, taki dobry już, nie? Najpierw wiersz. To jest Ala ma kota, a kot ma ale. I teraz sam rymuję. Nikt się nie dziwi. Uczę się teraz pisać szybko. Dziwi temu wcale. I dobra. Zamykam. I teraz zrobię, że moja lista to jest, uwaga, taki bajer. To jest nazwa zmiennej. Wykorzystuję funkcję do tworzenia listy z ciągów znaków, które się kryją po zmienną wiersz. Takie coś trzeba i run. Wow, ale jasno zrobił. Ala ma kota, kot ma ale, się nie dziwi temu wcale. To zamienił na listę i potem zrobił to, co on tu pokazuje. This is how most programmers are taught to loop initially because it uses the simplest tools available in the language and it's available in any programming language. Python programmers know you shouldn't do this. If you want to loop over all of the indexes of a list, you can use the range function, range of len of my list. Czyli że ten pierwszy sposób to jest taki bardziej tradycyjny, że ludzie go wykorzystują dlatego, że się kiedyś tak nauczyli, że może w innych językach programowania jak to wyglądało. Ale Pythoniści powinni robić to inaczej. No tak, jest coś takiego, że może mniej wierszy napisać, robiąc takie coś, for in range. To jest dopóki warunek jest spełniony, to jest tak długo jak dla i, który zawiera się w tym zbiorze. I zbiór powstaje z czegoś takiego. Dobra. Czyli teraz to sobie wyłączę. Enter. I byłoby for i nie patrzę for i in range długość my lista dwa nawiasy, dwukropek, enter. To samo, pod V przypisz my lista o indeksie i print V. Teraz zrobię jeszcze raz V razy i. V razy i. Nie razy 1, tylko razy i. Dobra. My lista, my list. Literówka. My lista jest not defined. Gdzie jest jeszcze my lista tutaj? O, i o to chodziło. Nie ma ali, bo jest razy i, a i zaczyna się od zera, czyli v razy i, pod v jest ala, czyli a, razy 0 jest 0. 0 razy ma to wydrukować.
print 0. Tak? To jest dziwne. To jest bardzo dziwne. Teraz to co wyszło. Pomyślałem, że jak wpiszę, jeszcze raz zamknę. Teraz bez tego. Nie, tutaj. Jakbym wpisał print 0, to jest 0. A jeżeli mam zmienną x, pod którą nie kryje się nic, to teraz x o indeksie 0, albo inaczej for i in len x, mogę coś takiego, jest nieiterowalne. Nie o co mi chodzi. O co mi chodzi jeszcze? Dlaczego on nie wydrukował 0 razy a to jest 0? Tylko nic nie wydrukował. Jeszcze raz x robię. To teraz print jakiś znak a razy x o indeksie. Nie, to jest bez sensu. To jest w ogóle nie to. Wywalić syntaks. Chodzi mi, żeby wydobyć indeks. Jeszcze raz, to w takim razie niech będzie L równa się 1, 2, 3, to jest bez znaczenia. I teraz for i in L, nie, in len, in range, len L, print znak a razy i print i. No tak samo. Tu jest najpierw 0 podstawione. Range len L, długość L jest 3, to jest do 3, 0, 1, 2. Wstawia 0 razy a, czyli inaczej, print 0 razy a to jest 0 i 0, print, a później 0. 0 razy a to jest 0, ale nie wdrukował nic, ma pustą linię. Potem a razy 1 to jest a i 1. Potem a razy 2 jest 2. No i dobrze. A to czyli jak zrobię print razy 0, to co? Widzimy pustą linię. Jak sobie wezmę to, przypiszę pod jakąś zmienną. Na przykład c równa się. To jaki to jest typ danych? C. Non-type. Czyli mnożenie stringu razy 0 nie wychodzi 0. Mnożenie razy 1 wychodzi 1. To teraz jakbym zrobił pod c razy 1, teraz zrobił typ c, to też jest non-type. A jak po prostu wydrukuj a i typ tego c,
Cały czas non-type. A jak wydrukuj 1 i typ tego C, cały czas non-type. Ale wydrukuj 0 jest 0. Non-type. A wydrukuj 1 razy 0. Zaraz przejdę do tego wykładu dalej. Już jest int. No, co ja zrobiłem? Print 0 razy 1. No dobrze, print. Print. Nie, no dobra. Print 0 razy 1 jest 0. Type się trochę pogubiłem. C jest non-type. Ale zostało wydrukowane 0. A razy 0 i jest nic. A teraz jakbym napisał na przykład D równa się znak jakiś razy 0, D jest nic, print D jest pusta linia. Nie dlatego, że jest pusta linia. Dlaczego jest pusta linia? Bo funkcja print ma w sobie new line, taki znak. Taki znak. To znaczy robi coś i na końcu tego jest jakby new line, czyli jest to interpretowane jako enter. I dlatego wychodzi, robi nic i enter i dlatego jest nowa linia. Czyli jakby pusta linia. Print. Pokażę wam taki bajer. To, co stało się ostatnio, jeżeli nie przypisuje się żadnej zmiennej, tutaj na przykład zrobię 3, enter. I teraz jak zrobię taki podkreśnik, zrobię enter, to pokaże mi to, co zostało w pamięci ostatniej. Mogę nawet zrobić print podkreśnik. Mam te 3. A teraz pod D równa się 2. Czyli co się pod D kryje? Nic. I typ tego D jest string. Ale print type print D to już jest non-type. Czyli typ tego obiektu, tej funkcji. No to zaczynam powoli jakby List will give you an I that ranges from 0 to 1 minus the length of the list. You can get the element out of the list, and you can print it. But both of these ways are really Rube Goldberg's, right? We started with the problem of, I want to print the elements in my list, and the first thing we do is we go and we start talking about integers. I don't care about integers. What has that got to do with the problem at hand, right? We might as well have said the boot kicks the football, which goes into the net and tips the watering can over, right? So what you should really be doing if you want to loop over the elements in your list is you should use a for loop and just loop over the elements in the list. For v in my list, print v. No tak. No niby tak.
Bo takie w sumie oczywiste, nie? No integers, right? We haven't gotten distracted by some side issue about how lists are implemented. We can simply loop over the list directly. The for loop is a very basic statement in Python. It's very powerful. The iterable value produces a stream of values, and we'll talk later about exactly what an iterable is. But an iterable is something that can produce a stream of values. It assigns each stream value to the name, and then it executes the statements once for each value in the iterable. And the iterable gets to decide what values it produces. This is a key point. And lots of different things are iterable. So the for loop will execute the statements once for every value in the stream produced by the iterable. But the iterable itself gets to decide what the Iterable products as iterable produces a stream of values. Produkty iterable, czyli coś, co jest iterowalne, produkuje, tworzy stream, ciąg wartości. Assign stream values to name. Przypisuje, to znaczy pętla loop przypisuje stream values to name, czyli strumień wartości do nazwy, wykonuje execute statements once for each value in iterable, wykonuje statements, czyli te, co my piszemy, te programy, print, cokolwiek, once, raz dla każdej wartości iterowalnej. Iterable decides what values it produces. Iterator decyduje, jakie wartości powstają. Lots of different things are iterable. Wiele rzeczy jest iterowalnych. those values are. And Python has a lot of different kinds of iterables. So for instance, if you iterate a list, it gives you its elements. If you iterate a string, it gives you its characters. To właśnie zrobiłem. If you iterate a dictionary, you get its keys, which is a little counterintuitive. People often Dictionaries. Co się dzieje, że mi się nie chce tym złapać? Teraz, dobra, wykasuję to. Dictionary to jest coś też ciekawego takiego. Jeszcze nie miałem za bardzo. Lista przechowuje jakieś dane i automatycznie te dane są poindeksowane. A dictionary, czy jakby słownik, to jest chyba jakaś taka funkcja ogólnie. To wygląda jak lista, ale to za bardzo nie. Takie pary ma. Pary danych, gdzie jakaś wartość ma swój klucz. To jak na przykład numer telefonu byłby dano, a kluczem do tego byłoby nazwisko czyjeś. Jak kluczem do danych w liście są indeksy, tak samo tu kluczem może być cokolwiek. Jeden. Druga para. Teraz co jest kluczem, a co jest wartością? Key and value, chyba tak jest. Najpierw jest klucz, czyli AB, a później jest wartość. Pies mi się nudzi. Teraz for key, for k, żeby było in the print k. Run. To samo co u niego. For k in D, czyli w D mamy takie pary A1, B2, C3 i dla zmiennej jakiejś przypisuję w element dictionary, czyli ABC, a nie 1, 2, 3. In surprising order. Also for V in D, iter values, for K, V in either item. Co zrobimy?
for v in d i teraz po kropce jest metoda, czyli jakaś funkcja na obiekcie. Ona coś robi z tym słownikiem iter values, iteruj wartości. Tak bym to przetłumaczył. Value. Produkt tego, co powstaje po zastosowaniu tej metody, stanie się zbiorem rozumiem, że print v. Czemu cisnące? I to zostanie przypisane pod v. Ticked object has no attribute iter values. No może tak być, bo to jest Python 2. Chyba że ja coś napisałem źle. Iter values. Iter values. Może już w Python 3 nie być tego. A tu jest KV. Czyli ja bym tak właśnie zrobił. Po prostu D. Not values to unpack. Expected to get 1. Wyjaśnię, o co chodzi. To się nauczy. Na przykład jest coś takiego jak tuples, czyli dane przechowywane w nawiasach. Dane przechowywane. No one tak wyglądają, przechowywane są w nawiasach. I one się różnią od listy tym, czy one mają indeksy, że on ich nie może, są niemutowane. Mają. Same są niemutowane. Nie można odjąć żadnego obiektu, zabrać tego z listy, nie można dodać żadnego, nie można tego pociąć, ale mogą przechowywać w sobie elementy, które same są mutowane, czyli typem może przechowywać listy, ale to nie o to chodzi w tym momencie. I teraz, co to jest ten zapis? Teraz jakbym napisał zs równa się x, z jest a, s jest b. Python to rozumie, że jakby podamy mu dwie zmienne, to on dwie wartości przypisze pod te zmienne, ale musi mieć dwie wartości. Pod x miał dwie wartości. Jakbym każdej mógł przypisać z tych nowych zmiennych coś, a jakbym wstawił mu trzecią, to się nazywa unpack, rozpakowanie. Trzecią wartość, enter i zrobił to samo. Pokaże mi too many values to unpack, expected to. Za dużo wartości do rozpakowania, czyli zs na przykład t, enter, z, s, t. I tu, zamknąłem niepotrzebnie. I tu też coś takiego było w k, v in d. Not enough values to unpack expected, czyli ja liczyłem na to, że on domyśli się, że ja chcę pod k wstawić klucz, a pod v wstawić value, wartość, ale nie. Nie zrobił tego, mówię, napisał, że za mało. The iter items. Iter items. Print
Nie ma atrybutu iteritems. No dobra. Focus on the values in a dictionary, but a dictionary is really best thought of as a collection of keys, each of which gives you its values, which is why for K and D gives you all the keys, and if K and D asks if a key is in the dictionary. Notice that it gives them to you in a surprising order. And also down here, the dictionary has other methods if you want to iterate over different things. So if you want to iterate over the values, there's a method on the dictionary to get a stream of the values, and you can also get a stream of the... Ale jest sposób na to. Co zrobimy? Command prompt. Jeszcze raz wezmę Pythonika, uruchamię. Już pół godzinki. Python. Zrobię sobie d równa się a dwukropek 1 b dwukropek 2 i c dwukropek 3. Kamerka D, tak wygląda. Teraz zrobię dir D. To są metody, które można stosować na słownikach keys. Values, a czyli values jest to, może jakbym zrobił w ten sposób. For, to może nie. No dobra, niech for file in the values tab print file. Rzuca. A może nawias potrzebny jest? O, jest. Czyli tak. Zamiast ABC. Dobra, to tu przejdziemy. No tak, to jest różnica między dwójką a trójką Pythonem. For get items keys pop items set default update values. To są magic methods do tworzenia, jakby to nie do definiowania klas, czegoś takiego. Jeżeli chodzi o dictionary. From keys get items. Keys, items and values. Czyli jakbym zrobił po prostu items. Kurde, jestem wielki. Wyszło, rozpakował teraz. A, B, C, 1, 2, 3. Nie rozpakował. Aha, bo wydrukował tylko V. Błędu nie pokazał. Czyli powinienem zrobić coś takiego. O, teraz wydrukował to, co chciałem. Zrobił to. A żeby zrobić to, tak wie, że się tutaj zmieniło. To nie iter values, tylko nazwa metody się zmieniła. For file in the values print file.
Powtórzyć litery napisane. Nie ma była. O, proszę. Najpierw zrobił to. For k in the. Dla jakiejś zmiennej przypisz to, co jest w dictionary, a z automatu przypisuje klucze. Te pierwsze wartości z tej pary to są klucze. Ale jeżeli chcę wartości, czyli 1, 2, 3, to muszę powiedzieć for v to jest obojętnie. Tu mogę napisać sałata, nie? Zamiast v. Tylko tak, żeby trzymać v values in the values, czyli on teraz musi wyłowić ze słownika poprzez tą metodę values te wartości i wydrukować je. 1, 2, 3. A teraz rozpakować ma dla zmienna in the items, czyli on musi zastosować metodę, która będzie widzieć to jako parę, jako takiego tupla właśnie. Nie mam tego. To, co było wcześniej. I wtedy przypiszę, czyli rozpakuję tą parę, tą wartość pod K, tą pod V. Tak? Dobrze. No bo jak zrobię odwrotnie, VK, to będzie odwrotnie. Jeden, dwa. Dobrze. The items, the key value pairs out of the dictionary. So this is an interesting example because notice that a dictionary is not a linear thing. There is no order to a dictionary, but when you iterate over it, it gives things to you in an order. Mówi, że dictionary, słownik nie jest liniowy, nie jest posegregowany. Tam te wartości jakoś są w środku w niego poukładane, ale nie w jakiś sposób konkretny. Co prawda, wyniki w jakiś konkretny sposób wychodzą. Files, you can iterate them and it gives you their lines. And this is very handy because if you want to open a text file and do something No to się z tym męczyłem przez jakiś czas. I ostatnio nie zapisałem sobie programik, który rozwiązuje problem, jak się okazuje, że teraz nie ma problemu. Że ten programik nie działał, znaczy działał, ale nie robił takiej rzeczy, do którego był stworzony, dlatego, że się problem skończył. Zrobię przerwę. Żeby zrobić przerwę, taki sobie tutaj kombinację klawiszy zrobiłem. Ok, niech będzie coś takiego. Po dłuższej przerwie. I tutaj mam taki pliczek. Chcę zrobić tak. As. Nie będzie F. Dwukropek. For line F. Print. A co to jest? Lina. Mam nadzieję, że nie pójdzie. Okej. Bardzo dobrze. Teraz albo tak. Poszło.
To jest początek, to są te małe kody. A to jest teraz ta nowa iteracja pliku. Dobra, co mam do powiedzenia? Once for each line in the file. You don't have to use .readline in a while loop. You can simply iterate over the file directly. So once we've opened the file as f, we can use for line in f, and that will assign to line a string which is each line in the file in turn. So we get. A czy ja muszę te repr mieć? Po prostu jakby lubię line, coś takiego. To co by z tego wyszło? Wyszłoby to, że mam dodatkowe puste linie, czyli funkcja print ma w sobie znak newline i te wszystkie linie mają na końcu newline, czyli dodatkowy wiersz pusty. A tutaj jak wpiszę coś takiego, jeszcze raz się przekonam, że mam rację, to nie będzie tych pustych linii. No. To znaczy nie będzie tego, że on tu nie interpretuje tego. To jest w apostrofach. Jeszcze raz. To jest w apostrofach. A bez tego repr. Będzie bez apostrofu z dodatkową linią. Bez apostrofu rzeczywiście. Get the first line, and then the second line, and then the third line. The standard library has lots of other interesting iterables as well. So for instance, in the RE module, there's find iter, which will give you a stream of match objects, one for each place in the string where your pattern is matched. Teraz stdlib has interesting iterables. For match in array find iter pattern string. Co trzeba zaimportować? Jakąś bibliotekę? The os.walk function iterates all of the subdirectories in a tree of directories. This is interesting because we've taken a fundamentally two-dimensional structure, a tree of subdirectories, and we've flattened it out by iterating over the subdirectories. A to już jest poziom, którego jest trochę za wysoki dla mnie. Teraz są wszystko nowe rzeczy. Co to jest to? Deals file. OS to jest chyba operating system. Walk has kind of a strange form. You see, it gives you 3 values each time. The point here is that os.walk produces an iterable, and the for loop can iterate over it. Itertools is a module which is full of all sorts of tools for playing with iteration. The count function gives you an infinite stream of integers, starting with 0, and it just keeps going forever. It never stops. So probably here you want to have some. For num in itertools count once for each integer. Raz dla każdej liczby bez końca. Some way of ending this loop. But the important thing to note is that an iterable can be an indefinite iterable. There's no way to ask an iterable, how many values do you have? And that's a great thing that it doesn't give you that ability, because that lets us have infinite iterables. And lastly, the itertools module has all sorts of cool functions that you can use to put. From itertools import, czyli w pętli pętla importuje jakieś biblioteki, potem pod zmienną
Co się zapisuje? Dalsza. Nie, from iteracje. To nie jest pętla, co ja opowiadam. To jest pętla. Things together. Here, I've made a chain which repeats 17 three times and then cycles forever around all of the values in range of 4, which gives me 17, 17, 17, 1, 0, 1, 2, 3, 0, 1, 2, 3, 0, 1, 2, 3 forever. I'm not sure why you'd use that, but Itertools gives you these pieces to build these pipelines together to make interesting iteration. Right? And the point here is not so much that you need to memorize what's in Itertools because you can't. Every time you think you have an iteration problem, you don't know how to solve it, look in Itertools, it's in there somewhere. No one knows everything that's in there. That's fine, don't feel bad. The point is that Python gives you a way of creating iterables, which are streams of values, and they can take all sorts of forms. And a point I'm going to make to you over the course of this talk is that your code has interesting streams of values that you are not producing in a nice iterable form yet, and you should. In addition to the standard library giving you interesting iterables, Python has other things to do with iterables. So you can iterate over them with the for loop, but for instance, the list function will take an iterable and will pull all the values out of it and give you a list of all of them. Don't use this on itertools.count because you will run out of time. A list comprehension can loop over an iterable and give you, for example... No, to jest fajne. To zrobię. To jest tak. To mi jest niepotrzebne. Za dużo miejsca zajmuje. Result równa się i teraz tworzę listę poprzez funkcję. Określam funkcję, która utworzy mi listę. Tak, dobrze. Fx for x in D na przykład. Coś tego wyżej D to jest słownik. F is not defined. Co to znaczy fx w ogóle? Ja bym tak napisał. Invalid syntax. Tak napisał. Czy jest coś takiego już widziałem?
Dobra, posłucham dalej, może coś. Well, all of the values f of x for every x in your iterable. Sum will take an iterable full of things that can be added together and give you the total of all of them. Min and max will take you iterables of comparable values, like numbers or strings, and find you the least or greatest value. And join will take an iterable of strings and join them all together. And this is just a few examples of all of the different places in Python where you can use an iterable, where you can loop over your data without having an explicit A, loop. to takie Right? The abstrakcyjne list przykłady. comprehension actually says for in it, so it looks kind of like a loop, but none of the others do. The loop is implicit in the function. So an iterable not only is something that you can construct to build your values the way you want, but you can pass them into functions. Those functions can do things with them. They can return new iterables to you, and so on and so forth. Let's talk about some common questions. So when we were looping over our list, we got rid of the integers, right? We're no longer looping from 0 up to n minus 1. And the integer lovers out there who really wanted to use that form find a lot of ways to come back and say, okay, you were right about that case, but I've got another case where I really need to use those integers. So I'm going to go back to using integers. And the first example is, I also want the index, right? So I want to loop over everything in my list, but I also want to know, is this the 0th one, is this the 17th one, is this the 233rd one? And often what they do is they resort to using for I in range of len of my list. And I'm going to assert right now that anytime you see range of len of something, you don't need it. You probably is a better way to do it. So here we can use for I in range of len of my list, we can pull the value out of our list, and then we can print both the index and the value, right? We've solved the problem. How can I print out all of the values with their index? But this is not the way to do it. The way to do it is that Python gives you an enumerate function. Okej. Czyli dobra. To wywalę. Teraz slist równa się list s for i file in enumerate s list print i file one. No i wyszło. ABC Alabama. To tak. Żeby mieć pewność. No są indeksy. Dobra. And enumerate will give you two values for every value you give it. It'll give you the index and the original value. So here, if I have a list of landmarks with the Eiffel Tower, Empire State, and Sears Tower, No tak. To jakbym zrobił to jakbym zrobił coś takiego, że list enumerate s tak, dobrze mówię. List s is not defined. A rzeczywiście. To muszę to wykasować.
print. Jest. A u niego jak to wygląda? 0 Eiffel Tower, 1 Empire State, 0, a dobrze, to samo. Później to co? If I enumerate those names and make a list of what enumerate gives me, you can see that I've gotten a tuple of 0, Eiffel Tower, and 1, Empire State, and 2, Sears Tower. So enumerate has taken an iterable, and it pulls values off of the iterable, and bundles them together with the index that's keeping track of how many it's gotten, and it gives you pairs that are the index and the value, right? So now we can do the right thing to number our values without resorting to integers, right? We're still focused on the actual thing we care about. A jakbym zrobił nie w S-list, tylko w S. Też wyszło. Foreign file numerate as, bo tu wystarczy iterowany obiekt. Widać, że string jest iterowany. Iterating, which is the values out of the list, but we can also then annotate them with the numbers, right? So we get the output that we want. Okay, the integer lovers, all right, yeah, all right, I really miss my integers, but I can see that you've got that case covered. Oh, sorry. One other thing about for I in range of len of list. For in range. A problem with this is that this step here, my list sub I, only works if the value you're iterating can be indexed. Right, lists can be iterated over, but you can also ask for the 17th element. Lots of iterables don't let you do that. So when we use enumerate of an iterable, we don't have to index into the list. For example, an open file object, you can't get the 100th line in a file by saying f sub 100. You have to read them in order. Right, so if we wanted to read all the lines in a file with their numbers, we couldn't use the range of len of list trick. Enumerate does it for us, and it does it better because it's less code. We're not talking about integers and so on and so forth. By the way, here's the other bad way, which is you use a for loop, but you also keep an integer alongside, right? This is just dumb. Don't do this. You don't need silly sidecars on your code. Like, why is that little I running alongside like a puppy next to your data, right? Stay focused on what you're trying to do here. Rzeczywiście to jest niepotrzebne, ale jak się robi while, no to już tak. Przydaje się. Right, you can write simpler code that is better. Okay, so the integer lovers, they'll grant us this, but okay, now I've got two lists, right? I've got a list of the names of my landmarks and their O, to zrobię. Dobra, wszystko wywalę. Names. Niech będzie Ala. Ola. Ania. I jakieś numery, czyli tel. Numery telefonów. 123. 234.
Coś tam. Takie powiedzmy. For in range len names ten po długości listy długości listy imię name równa się names i no tak tel równa się telef tel to samo i teraz print to jest coś takiego jak placeholder, ten cały dolar. Tu ja go mam. Jest procent. Dobrze. S. S. Prefiks napiszę. I Heights and meters. name height. Mamy, aha, czyli to co powiem. Indeksem telef. Jeszcze jeden. Teraz. No mi się zdziwi, jakby wyszło. Support the former character P at index 4. Co mi tam problemy? Aha, chyba wiem, o co chodzi. O, proszę, wyszło. Czyli to jest placeholder. W tym miejscu ma być coś, w tym miejscu ma być coś i napisane prefiks. To w takiej kolejności jak tutaj. Czyli jakby zmienna, którą się ma kryć wartości, coś takiego. Co? Ola. Ala 123, Ola 234. Zgadza się. Zgadza się. And I want to print out the correspondence between them, right? So now I have to go back to my integers, right? I can go back to my integers, please. So you use for I in range of len of names, and then you can get the name out of the names list and the height out of the heights list, and you can do what you want. We still don't have to do this. The answer is that there's a function called zip. Okej, i teraz niby lepsza metoda. Name height and zip names heights. Print. To się nie zmieni. To zostało to samo, tylko tu już zostały te zmiany zadeklarowane.
in zip, czyli form mamy telef in zip tel, to jest niepotrzebne. Aha. Dobrze. Poszło. Zip takes a pair of streams and gives you a stream of pairs. So what zip produces is a list of pairs where each pair is the first element out of the two iterables you gave it. The next value is the two values out of the iterables you gave it. The third value is all the third values out of the iterables you gave it, and so on and so forth. So here we've got less code. Right, if you look at the previous slide, we had 4 lines of code in our for loop. And we were distracted by all this, name sub I and height sub I. Here we've got less code, and we're more direct. We're not distracted by integers anymore. So again, zip is a function that takes iterables and produces an iterable, right? We don't just have static data that we're looping over. We can take an iterable as a value and manipulate it in a function to produce a new value, which is itself an iterable. Very powerful. And by the way, just as another example of where Python does interesting things with iterables, the dict constructor will take a stream of pairs, which means if we have a list, which is the names of our landmarks, and a list of their heights, dict of zip of names and height. Interesting. To teraz powinienem zrobić coś takiego, że pod D napiszę sobie, stworzę podmianę D. Dict zip names tar print D. Zrobił. Heights will give us a dictionary mapping the names to the heights. Because the zip gives us a stream of pairs, dict takes a stream of pairs and makes a dictionary out of them. So we're manipulating data in very powerful ways by constructing iterables and consuming iterables. Now let's say that we've built that dictionary. We've got a dictionary called tall buildings, which is all of these buildings with their heights. There's various ways that we can manipulate this. For instance, the max function can tell us what is the tallest value. We know that the tallest building is 828 meters. 12 minut z 29 przerobiłem. Wideo o godzinę 10. Dzisiaj chyba na tym zakończę. Także pozdro.